Podnoszę jakość swojego łuku i podmieniam podłogę w moim mini magazynie, dzięki czemu nie będę już musiał przynosić surowców, jeżeli będę chciał powiększyć swoje zamczysko, bądź też postawić nową komnatę. Koniec aktu pierwszego coraz bliżej, więc nie ma na co czekać. A nie, jednak nie. Skąd ta podłoga skarbca się tutaj wzięła? Zabieraj mi to w tej chwili i lecimy po miśka. Tak, bo kolejnym celem na mojej liście miał być wielgachny misiek, który da mi możliwość przemiany w niedźwiedzia i dzięki niemu będę mógł przebijać barykady. Podróż trwała dość długo. I tak przemierzając las, nagle pojawia się nade mną jakieś wielkie bydle. Czekaj, co jest? W tym momencie poczułem się niczym w Wiedźminie III. I mam tylko nadzieję, że żadna mantikora lub jakieś smoczysko nie spadnie mi randomowo na głowę. No nic, jest bezpiecznie, więc mogę ruszać dalej. Wstaje poranek 19, a ja zbliżam się do siedliska Miśka. Wybrał dość ukryte miejsce i jak zobaczyłem, że arena walk znajduje się w jaskini, o mój Boże, dawaj mi tego Miśka! Misiek pokonany, ale zanim przetestuję jego moc, są rzeczy ważne, bo skały i miedź też mi się jeszcze przydadzą. Wow, kolejny golem, darmowe składniki, nie odpuszczam. Dodatkowo też znalazłem takie giga skały, ale na tą chwilę chyba jeszcze nie mogę ich rozbijać, ale niewykluczone, że łup z niej naprawdę mocno zbustuje mój zamek. Dodatkowo po drodze też spotkałem instancję, do której na ten moment nie mogłem się dostać, ale nie jest wykluczone, że jeszcze w przyszłości do niej nie wrócę. Będę o niej pamiętał. Ale dobra, przyszedł czas w końcu na wypróbowanie mocy Miśka. No muszę powiedzieć, czuję wagę tej postaci. I czuję, że nie jestem w tym momencie najszybszy, dlatego wracam do mojej ulubionej postaci. Postaci wilka. Odbijam złotą skrzynię z łap kłusowników. Poganiam kolejny raz Lidię z mojego regionu, pokazując jej, kto jest lepszym strzelcem. I o zgrozo znowu golem. Oj, tej nocy coś czuję, że ja się obłowię. Ale wypadałoby wracać do bazy. W końcu trzeba zrzucić z siebie ten cały lód i trochę popracować nad jej rozbudową. Tym razem zajmę się wejściem do mojego zamczyska, w którym w przyszłości chciałbym umieścić małą klatkę schodową. Czyszczę teren do samego wejścia, stawiam pierwsze ściany i w sumie okna też by się przydały, by nie robić po prostu z tego zamku jednego wielkiego betonowego kloca. Postanowiłem też zostawić sobie mały kawałek terenu na zielnik, który w przyszłości na bank wykorzystam. Noc 20 już nadeszła. Palenisko nie będzie już mi potrzebne, a nowa dodatkowa komnata, no trzeba przyznać, jest spora. Dokańczam korytarz, który zwieńczam na samym końcu oknem i pora przestawić serce zamku, bo w tym miejscu wolałbym, żeby stał mój wampirzy portal. No dobra, w tym pokoju się robi lekki śmietnik, ale spokojnie. W tym odcinku jeszcze zobaczysz pokój, który będzie jeszcze większym śmietnikiem, bo najpierw muszę zaprojektować schody. Przestawiam niechciane skrzynki, które jeszcze może mi się przydadzą. I zabieram się za budowę pokoju na piętrze. O właśnie, to on będzie moim nowym śmietniczkiem. I to tutaj powstanie pokój warsztatowy, gdzie spróbuję upchać wszystkie stoły, które mogę na ten moment postawić. I nie wierzysz mi? No to patrz teraz. Tylko na stół alchemiczny trochę siarki mi brakło. To może weźmy się za uporządkowanie zgromadzonych itemów, a te, które już nie są mi potrzebne, trafią od razu do pożeracza. Dzięki czemu odzyskam z nich surowce. Zgromadzony papier przerabiam na schebaty, dostawiam specjalistyczne regały w moim kurczącym się coraz bardziej magazynie. Dodatkowo samemu zaczynam już wytwarzać osełki, które przydadzą mi się do wytworzenia nowej broni i przedmiotów. I strasznie zaczęło mnie suszyć, więc pora na małą przerwę. Jak na to, że minęło już 21 dni, jestem zadowolony. Zbliżam się dość szybko do końca aktu pierwszego. I nie mogę się doczekać już odwiedzenia nowych regionów. I mam plan, że od razu po pokonaniu ostatniego bossa z aktu pierwszego chciałbym sobie zwiedzić nowe ziemie. Tak wiecie, żeby zrobić już wstępny zwiat. Pod koniec nocy 21 decyduję się w końcu na zbadanie jedynego zabarykadowanego obozu. No wiecie, w końcu tą postać niedźwiedzia trzeba jakoś przetestować, a w tym miejscu ma znajdować się też siarka. Nawet spoko, bo potrzebuję jej nadal do stołu alchemicznego, a w okolicy nie znajduję jej za wiele. Jako potężny niedźwiedź niszczę bramę i zaczynam siać strach i pożogę w sercach mieszkających tam bandytów. Swoją drogą mają naprawdę sporo zakładników. Może trafi się jakiś z dobrą, czystą krwią. Krwią robotnika. No, przydałaby się.
Ty, ale czekaj, mam kogoś z najczystszą krwią okrutnika, 100%. Łopanie, tak to można grać. Zapada noc 22, a ja czyszczę obóz. Nie pomijam ani jednej skrzynki i eliminuję sporą liczbę przeciwników, wspinając się coraz wyżej. Aż tu nagle docieram do najbardziej opancerzonego bossa do tej pory. Do samego króla bandytów, któremu trzeba przyznać, że potrafi tąpnąć w ziemię. Przyzywam armię nieumarłych, ale ona za długo to mi nie posłuży, bo okazuje się, że nasz królewicz ma ich na jedno uderzenie. Oj, może być trudno, więc decyduję się na walkę z dystansu. Powalniam go od czasu do czasu. I muszę uważać, bo chłop uwielbia odbijać pociski. No i też małą szarżą nie pogardzi. Myślę sobie, pójdzie dość prosto. To patrz teraz, bo pora na drugą fazę. Królewicz zachowuje się, jakby dopiero co wydudlał puszkę Energola i wali we mnie nagle potrójną szarżą, a jego ataki stają się silniejsze i częstsze, bo po rzuceniu jednego nagle wchodzi w tryb szarży i nie jest do zatrzymania. Ale nie, czekaj, uderzył w skałę, czym dał mi chwilę na zdominowanie go. Lekkie przymrożenie na koniec i szybka eksplozja. I nasz królewicz pada mi do stóp. No i tak to się powinno robić na wampirzym regionie. Ale jeszcze jak na sam koniec obdarował mnie kamieniem, no żal tego nie wyzbierać. Ale dobra, dzięki temu zwycięstwu odblokowałem możliwość obróbki żelaza. No fajnie, fajnie. Tylko jest mały problem. Na tym regionie żelazo nie występuje. Więc na samą obróbkę żelaza troszkę sobie poczekamy, bo do ukończenia całego aktu zostało mi jeszcze 2 bossów do ubicia. Ale jakby tak zabrać sobie stąd jeszcze jednego robotnika i uczynić z niego mojego nowego sługę? W sumie potrzebuję tylko czystej esencji. Ale wytworzenie jej chwilę potrwa, także wiśniaku, pozwiedzaj trochę bazę ze mną. Zlecam maszynie produkującej papier wytworzenie pierwszych arkuszy. Stawiam stół alchemiczny i wytwarzam nowe rękawice. Esencja już jest gotowa, także nie ma co czekać. Sługus, wskakuj do trumny i niech się dzieje magia. A ja mam teraz czas na ogarnięcie reszty sprawunków. I przydałoby się w końcu jakoś zwabić szczura. I trochę tego w tym momencie nie przemyślałem, bo zwabiłem go do najmniejszego pomieszczenia, jakie miałem w swoim zamku. A mogłem to po prostu zrobić na zewnątrz. Ale szczur pokonany i forma szczura odblokowana. I nie mam pomysłu jeszcze, do czego ją wykorzystam, ale na pewno się do czegoś jeszcze przyda. Dobra, ale zostało mi jeszcze pokonanie jednego bossa, niejakiej Polary wróżki, więc nie ma na co czekać. Kierowany instynktem, jeszcze nocy 23 ruszam na polowanie. I żeby dotrzymać tradycji, musiałem się oczywiście zgubić. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu wpadłem na swojego pierwszego drzewca, który okazał się dość mierny. Ale tak samo jak golem daje masę surowców, więc dla mnie spoko. Dobra, szybka zmiana kierunku i wracamy do polowania. Na panią wróżkę, która ma najbardziej odsłoniętą arenę ze wszystkich bossów. No w sumie mogłem się spodziewać, wróżka, polana, tego typu rzeczy. Nie powiem, bo w tym momencie wszystkie warunki środowiskowe działały na jej korzyść. Ale nie ma tego złego. Mogę przynajmniej pozbierać wszystkie przydatne rośliny i nasiona. A co do samej Polary? No ta okazała się najsłabszym bossem ze wszystkich. Oczywiście nie licząc wilka alfa na start. Ale po pokonaniu jej odkrywam swoją pierwszą recepturę alchemiczną. I na dodatek będę mógł w swoim zamczysku stworzyć piękną kwiatową przestrzeń. No wiecie, po prostu ogródek se trzasnę. Ale jako, że byłem daleko od swojej bazy, ale dość blisko kolejnego regionu, postanowiłem go sobie sprawdzić. W końcu zaraz i tak zapadnie kolejna noc, a i tak ukończyłem pierwszy akt, więc możemy troszkę zwolnić i poeksplorować. Pierwszy nowy region jest piękny. Wszędzie rosną brzozy, trawa jest w kolorze brązu i ogólnie cała okolica daje taki jesienny vibe. Tak szczerze, naprawdę ładna lokacja. No chyba, że za chwilę pogonią mnie stron strażnicy z bronią palną. Czekaj, jak to, że co?
Tak, chłopy w tej okolicy nie pierdzielili się w tańcu i od razu walili do mnie z samopałów. I wydaje mi się, że na ten moment ten region jest dla mnie nieosiągalny. Także szybka zwrotka. I postanowiłem sprawdzić region obok mojej bazy, no bo w końcu postawiłem ją na przejściu z jednego biomu do drugiego. Także przybywamy do regionu drugiego. Tutaj też są brzozy. No i lepsi strażnicy. Dokładnie to harcownicy. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak miłego przywitania na samym starcie. Oczywiście ich łupami nie pogardzę. A sam region wydawał się idealnym, kolejnym miejscem do przejęcia.